Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie, przynajmniej tutaj na YouTubie, ponieważ w innych mediach społecznościowych, tak ogólnie to ujmę, widzimy się dość często, przynajmniej z częścią z Was. Myślę zresztą, że duże grono odbiorców ogląda mnie również w innych mediach, z czego bardzo się cieszę. Ale moi drodzy, tutaj też się muszę pojawić raz na jakiś czas, zwłaszcza kiedy mam do przekazania właśnie jakieś istotne informacje. I taką informację będę miała dla Was dzisiaj, ale nie jestem sama, kochani. Proszę bardzo. Myślę, że poznajecie, choć może nie poznajecie, bo zmieniła nam się trochę panienka. Jest to oczywiście moja... Kurczę, chciałam powiedzieć już imię, ale nie powiem, bo imię, które mi przypadło najbardziej do gustu, bo może zaczniemy właśnie od tego, że jeszcze pod koniec sezonu lotowego Gołębi Młodych, to jest oczywiście ta pupila moja z gołębnika naszej młodzieży. Słuchajcie, tak pięknie wygląda, zobaczcie. No zobaczcie, co to jest za gołąb fantastyczny. Także i słuchajcie, tam mieliśmy ten konkurs odnośnie imienia dla niej i ten konkurs się jeszcze nie zakończył, ta zabawa nasza w zasadzie, a nie konkurs. I tak jak mówiłam, było dużo propozycji dla niej i z tych propozycji wybrałam tak naprawdę chyba 4-5 imion, które najbardziej mi się spodobały. I chciałabym, zgodnie z tym, co zapowiedziałam wcześniej, abyśmy wspólnie wybrali teraz to imię dla niej. A też mówiłam Wam wcześniej, że troszkę zwlekałam z tym, co prawda no teraz to już się przeciągnęło, ale chciałam, żeby spokojnie doleciała do końca tych lotów, bo kurczę, no wiecie, wszystko się mogło wydarzyć, ale tak jak już zapowiedziałam na początku, no ona przede wszystkim jest po to, żeby jednak latać, żeby robić, myślę, jakieś fajne wyniki, więc zdecydowałam się, że pomimo tego, że jest moją ulubienicą, to, że musi no, zrobić cały ten program lotowy jako młoda. No i teraz możemy już na spokojnie, skoro przetrwała, jest w gołębniku, słuchajcie, możemy to imię dla niej wybrać. I moi drodzy, z takich imion, które się po prostu przewijały najczęściej, bo one się powtarzały, to powiem Wam tak. W ogóle najbardziej mi się spodobała Principessa, to chyba jakiś tam Krzysztof napisał. Oczywiście kojarzy mi się to z Moniką Goździalską. Ci, którzy ją oglądają, to wiedzą dokładnie, o kim mowa. Ale oprócz tej Principessy była również princeska, też mi bardzo przypadła do gustu. Była też mała Mi, była Gwiazda, była Smerfetka. Takie fajne imiona. Była też Luśka, też mi się jakoś, nie wiem, ta Luśka fajnie z nią skojarzyła. Mogłaby być Luśka. Ale i co jeszcze? Grey Cloud, też bardzo fajna nazwa. No, w sumie nadawałaby się, nie? Wiecie, fajnie to by w rodowodach na pewno wyglądało dla zwolenników rodowodów. Ale i myślę, moi kochani, że z tych właśnie, które... i Strzałka jeszcze też mi się podoba. Ona ma takie fajne właśnie, takie przy oczach strzałeczki z dwóch stron, więc też mi się podobała. No ale pomóżcie mi w takim razie, tak? To, co przed chwilą wymieniłam, czyli princeska, mała Mi, Smerfetka, Grey Cloud, niech już będzie, tak? Strzałka. No wybierajmy moi drodzy. Piszcie w komentarzach, jak ma się nazywać moja ulubienica. I tak też będzie nazwana. Ja nie ukrywam, że mam jedno imię, które mi się mega spodobało, ale zgodnie z tym, co ustaliliśmy, wybierzemy wszyscy wspólnie, bo wszystkie te, które propozycje Wam tutaj rzuciłam, są fajne i są dla mnie do przyjęcia. Ale zobaczcie też, jak ona pięknie wygląda. Fantastycznie ułożony gołąb. Co prawda, słuchajcie, ma jeszcze 2 lotki do wyrzucenia, tak? Zobaczcie sobie. Tak. 2 lotki zostały jeszcze do wyrzucenia. Ja tak, słuchajcie, siedzę sobie w tym kąciku tutaj MDM-u, zasiadłam. Za chwileczkę też powiem, dlaczego spotykamy się właśnie w kąciku MDM-u, bo to nie bez powodu. Ale no, przy okazji chciałam Wam pokazać, no kurde, no piękny gołąb. Oprócz tego, że mówię, no
tak bliska mojemu sercu po tym sezonie lotowym, no ale sami widzieliście, co robiła, co się działo. Ona jest troszeczkę teraz zestresowana, bo no słuchajcie, tutaj w sklepie odwiedza nas pierwszy raz. Więc no nie są dla niej to naturalne warunki, tak jak w Gołębniku, słuchajcie, troszeczkę, chociaż no nie jest najgorzej, nie? Ale jednak troszeczkę jest zestresowana, więc moi kochani, tyle o ulubienicy, czyli pod filmem piszcie już komentarze, jakie imię dla niej wybieramy i takie imię zostanie. A teraz tak, druga rzecz, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to MDM i karmy MDM-u. Moi drodzy, zaczynają się już pytania o karmy zimowe, uniwersalne. No wiadomo, no już mamy połowę listopada. Ci, którzy skończyli przede wszystkim szybciej te loty gdzieś tam, no to faktycznie mogą już te gołębie mieć wypierzone, więc rozglądacie się już za tymi karmami. Pojawiają się w kółko te same pytania, więc stwierdziłam, że to, zresztą jak zwykle robię, że to moment, żeby nagrać już film po prostu dla wszystkich, żeby w kółko nie powtarzać tego samego codziennie przez telefon. Będzie propozycja 2 palet właśnie z karmami zimowymi i uniwersalnymi i stwierdziliśmy, bo tak też najczęściej je kupujecie, że będą to palety wymieszane, tak? Czyli połowa będzie karmy zimowej i połowa karmy uniwersalnej, takiej fajnej, tej MG, o której ja Wam już wcześniej mówiłam też, że zresztą kupowaliście ją sobie też już do karm pierzeniowych, właśnie żeby później sobie na końcówkę mieszać, bo ma naprawdę fajny skład. I moi drodzy, pierwsza paleta to będzie duża paleta, 40 worków. Wszystkie worki oczywiście, jak to w MDM-ie, po 25 kg. I będzie to paleta łączona 20 na 20. 20 worków zimowej, 20 worków uniwersalnej. I taka paleta, słuchajcie, już kompletna, z wysyłką do Was 2099 zł. Więc słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Mówię, jest już tutaj wszystko w komplecie z dowozem do Was pod Gołębnik, na podwórko, gdziekolwiek tam chcecie. I takie palety już sobie hodowcy tutaj zamawiają właśnie bardzo często gdzieś tam z kolegą, tak? I dzielicie sobie to właśnie na połowę, bierzecie 10 worków tego, 10 tego, więc macie 20 worków, zabezpieczony już okres ten taki jesienno-zimowy, aż do rozpłodu. Więc moi kochani, to jest pierwsza propozycja, taka dla większych hodowli, bądź mówię dla hodowców, którzy też często sobie te wysyłki łączą. Natomiast jest też opcja malutkiej palety, bo te palety u nas też się cieszą dużym powodzeniem i za każdym razem, jak przychodzi już ta zmiana sezonu, właśnie czy z lotowego na pierzeniowy, czy z pierzeniowego później na ten spoczynkowy, to zawsze też się pojawiają pytania, czy jakieś małe paletki dla tych najmniejszych, którzy tam nie mają gdzieś możliwości, bo to głównie o to chodzi, tak, że nie wszyscy mają dostęp do tych karm, nie każdy ma możliwość, żeby sobie gdzieś tam podjechać, dowieźć tą karmę, więc słuchajcie, karma mała, 10 worków, łączona 5 na 5, czyli 5 zimówki, 5 uniwersalnej. Ona będzie w cenie 899 zł. Także myślę, że z dostawą też bardzo fajna opcja dla mniejszych hodowców. I to, moi drodzy, właśnie ta druga informacja, którą chciałam Wam na szybciutko przekazać. Chciałam też się Wam pokazać, dla tych, którzy dawno mnie nie widzieli i się stęsknili, myślę. No i właśnie przede wszystkim też to ten wybór tego imienia dla naszej pupili najmłodszej. Kochani, wiecie co? Właśnie, kurde, zerkam sobie. Poczekajcie jeszcze sekundę, coś Wam pokażę, tak, ale na szybciutko, bo będzie jeszcze film osobny, ale ja ją tylko odłożę i coś Wam jeszcze pokażę, dobra? Dosłownie sekunda. Okej, no to jestem. I to jest to, moi drodzy, co chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, wyjątkowo akurat mam te puchary tutaj w sklepie, bo w tym roku wydarzyło się tak, że niestety nie mogliśmy uczestniczyć w imprezie kończącej sezon naszej tutaj oddziałowej, ponieważ impreza zbiegła się z naszą taką dużą uroczystością rodzinną.
którą mieliśmy ostatnio, okrągłe urodziny szwagra, duża impreza wyjazdowa, dwudniowa całej rodziny, więc nie mogło nas tam zabraknąć, zwłaszcza, że to jest no, mój ukochany szwagier, słuchajcie, którego też znacie, bo towarzyszy nam tutaj przez cały sezon. Na wszystkich lotach jest z nami praktycznie, więc dostaliśmy, słuchajcie, te puchary, tutaj kolega nam dowiózł do sklepu, odebrał w naszym imieniu i tak zerknęłam, że stoją, mówię, kurczę, pochwalę się, pokażę chociaż ten wielki, piękny puchar, który przede wszystkim jest za mistrza oddziału, którego no po raz kolejny z rzędu udało nam się zrobić. To niewątpliwie cieszy, słuchajcie, bo to jest potwierdzenie tylko tego, że zawartość gołębnika jest naprawdę bardzo dobra, coraz lepsza, a to jak pracujemy z tymi gołębiami, no też idzie cały czas w dobrym kierunku. Słuchajcie, to zawsze bardzo raduje serce, jak tak się kończy sezon i takie mamy podsumowanie, tak, w postaci właśnie takich pięknych pucharów, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ograniczyliśmy już w tym roku te puchary do minimum, ponieważ tak jak widzicie, co roku tych pucharów jest mnóstwo i ja naprawdę stwierdziłam, że to już jest bez sensu, żebyśmy je tutaj magazynowali i ten puchar jest tak naprawdę oklejony od góry do dołu etykietami za wszystkie kategorie prawie. Jakieś tam pojedyncze puchary, zalotniki i tak dalej, czy w sekcji też wzięliśmy po prostu tablicę taką dużą pamiątkową z wyszczególnionymi kategoriami, żeby, mówię, no już ograniczyć miejsce do takiego maksimum, tak? Bo no nie mam po prostu gdzie już przechowywać tych pucharów. Ale mówię, to na pewno cieszy, że po raz kolejny jest mistrz oddziału. Jeszcze bardziej cieszy to, że mamy mistrza rejonu w tym roku, tak? Lecieliśmy no tutaj dużym składem, 4 oddziały w tym roku, ponad 300 hodowców, 10 000 gołębi, więc moi drodzy, jeśli robi się już przy takim składzie i to naprawdę fantastyczni hodowcy tutaj latają z nami w rejonie i udaje nam się zrobić mistrza oddziału, no to świadczy tylko o tym, że jest naprawdę dobrze i myślę, że będzie coraz lepiej. I to zawsze motywuje do kolejnego sezonu, do tego, żeby, słuchajcie, cały czas coś tam działać, kombinować. I cóż Wam powiem, no cieszę się po prostu z tego, bo to wiecie, to nie udaje się kolejny rok z rzędu zrobić mistrza, bo przecież w rejonie stoimy po raz kolejny też na podium, więc to naprawdę już o czymś świadczy, to nie są przypadki, to jest nasza ciężka praca. I myślę, że świadoma praca przede wszystkim, tak? Która właśnie przynosi takie efekty. Dobra, moi drodzy, bo się rozgadałam, to co? Tyle dzisiaj ode mnie dla Was. Nagram osobny film z podsumowaniem całego sezonu, z jakimiś tam przemyśleniami też, co jak wyszło, co nie wyszło. Podzielę Wam się z Wami moimi właśnie takimi spostrzeżeniami posezonowymi. A dzisiaj tyle ode mnie dla Was. Serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. A jeszcze jedno słóweczko muszę wtrącić, bo my już lecimy tutaj z tą karmą zimową uniwersalną, ale powiem Wam szczerze, że dobrze by było, przynajmniej dla tych, którzy ten sezon zrobili i faktycznie przelecieli do końca w całości, dobrze by było, żeby no przynajmniej do końca listopada jednak ta pierzeniówka, słuchajcie, gościła w Waszych gołębnikach, natomiast ta karma uniwersalna, zimowa, żeby się tam pojawiała gdzieś w grudniu, nie? To tak byłoby optymalnie, taka moja podpowiedź dla Was, ale to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, dobry lot, cześć.